W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, w jaki sposób malować paznokcie pastelowymi kolorami, aby nie tworzyć smug i prześwitów. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku naszym gościem jest Karolina Opalińska-Rogula. Cześć, nazywam się Karolina Opalińska i jestem instruktorem Indigo w Częstochowie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać pastelowy manikir, aby wyglądał idealnie. Produkty i narzędzia, jakich użyjemy w dzisiejszym odcinku to kolor hybrydowy Luisa Ibiza Top Tip Top, pędzelek Master Nail Art 006, cleaner wipe off i drewniane patyczki. Co się liczy najbardziej podczas pracy z pastelami? To, jak dobrze opracowaliśmy powierzchnię. Paznokieć musi być dobrze zbudowany, opiłowany i wygładzony, ponieważ pastel podkreśli każdą nierówność i każde wgłębienie. Druga sprawa, równie istotna, to bardzo dobrze opracowane skórki, żeby nic nam nie przeszkadzało podczas malowania. Odpychamy skórki, aby mieć pewność, że nie ma pod nimi żadnych zanieczyszczeń ani pozostałości pyłu. Wacikiem nasączonym cleanerem wipe off przemywamy całą powierzchnię paznokcia. Żeby ułatwić sobie pracę, warto sięgnąć po mleczne bazy, mleczne żele albo kawerowe, na przykład bazy mineralne albo nasze self-levelingi, do wyboru, do koloru, co kto lubi. Chodzi o to, aby produkt, którym budujemy powierzchnię, którą zaraz pokryjemy pastelowym kolorem, miał już w sobie jakiś pigment. Po pierwsze, wtedy maskujemy ewentualne niedoskonałości płytki, a po drugie, szybciej uzyskujemy krycie. Uwydatnia się kolor, który nałożymy. Działa to zarówno przy pastelach, jak i przy neonach. Pokrywamy paznokieć kolorem hybrydowym Luisa Ibiza. Nabieramy większą ilość produktu, malujemy z odstępem od skórek i pozwalamy, aby produkt spłynął na środkową część paznokcia. Wycieramy pędzel o szyjkę butelki, aby pozbyć się nadmiaru produktu. Płaską częścią pędzelka dopychamy kolor jeszcze bliżej skórek. Następnie delikatnie przesuwamy kolor przez środek, aż do wolnego brzegu. Jeśli dalibyśmy zbyt mało produktu, a dodatkowo zbyt mocno przyciśniemy pędzel do powierzchni paznokcia, powstaną nam smugi. Nie możemy również pracować chaotycznie. Malowanie kolorem w różnych miejscach na paznokciu również może skutkować tym, że materiał będzie miał prześwity. Tak nie robimy. Pamiętajcie, że każdym pastelowym kolorem będziemy pracować bardzo podobnie. Nabieramy nieco więcej produktu i pracujemy tak jakby w powietrzu. Długie, równomierne pasy. Tylko w ten sposób unikniemy smug i prześwitów, których nie chcemy przy tym kolorze. Malujemy boki. Pędzel trzymamy na płasko i przeciągamy przez całą długość paznokcia. Jeśli widzimy prześwit, dobieramy produktu i powtarzamy czynność. Domalowujemy drugi bok dokładnie w ten sam sposób. Jeśli zabrudzimy skórki, możemy wytrzeć je drewnianym patyczkiem. Naciągamy wał okołopaznokciowy i odchylamy skórki. Kantem pędzelka rozkładamy materiał po łuku. Dojeżdżamy kolorem tak blisko, jak tylko się da. Całą powierzchnią paznokcia ponownie muskamy pędzlem, aby wyrównać powierzchnię lakieru. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pierwsza warstwa jest najważniejsza i musi być idealnie rozłożona. Od tego, jak dobrze nam pójdzie pierwsza warstwa, będzie zależny efekt końcowy. Przed aplikacją drugiej warstwy przy pomocy drewnianego patyczka ponownie delikatnie odsuwamy skórki. Powtarzamy ten sam schemat malowania. Zaczynając od środkowego pasma, delikatnie zrzucamy produkt z pędzelka. Niemal w powietrzu przesmarowujemy produkt po paznokciu, następnie malujemy boki. Odchylamy wał okołopaznokciowy i kantem pędzla malujemy obszar przy skórkach. Wyrównujemy lakier, delikatnie muskając całą powierzchnię paznokcia. Przy pomocy pędzla Master Nail Art 006 domalowujemy kolor przy skórkach. Pamiętajmy o tym, aby produktu na pędzelku była minimalna ilość. Nabierając na pędzel zbyt dużo materiału, tak że na końcu włosia utworzy się kulka, możemy zalać skórki i stworzyć efekt bułki. Minimalną ilością produktu domalowujemy kolor pod skórki, kawałek po kawałku. Nie spieszymy się. Przed utwardzeniem możemy domalować obszar przy wolnym brzegu, a jeśli produkt spłynie i stworzy tzw. kaczy dziób,
Tym samym pędzlem cofamy produkt delikatnie do góry. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na koniec nakładamy tip-top na środkową część paznokcia, przeciągamy przez całą jego długość, następnie domalowujemy boki. Wycieramy pędzelek o rand butelki i malujemy przy skórkach. Wyrównujemy powierzchnię i tworzymy linię światła. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Voilà! Tak prezentuje się dzisiejsza stylizacja wykonana pastelowym kolorem hybrydowym. I to już koniec naszego odcinka. Do zobaczenia! Cześć!